Jesteśmy w Japonii, nad rzeką. Nie wiem, jaka to jest rzeka. W japońskim buszu. W japońskim buszu. Zobaczcie tutaj, co tu mamy. Las bambusów. I wczoraj zginęła nam chochla do zupy i musimy tą chochlę sobie dorobić. Tak? Głęboko. Zrobimy prezentację. Dlaczego taki pomysł mieliśmy? Tak wyglądał nasz pomysł. Tak wygląda nasza finalna chochla, która będzie używał nasz kucharz. Myślę, że ona już będzie z nami jeździła zawsze. Zapraszam na żurek, panowie! Cel był bardzo prosty, 9 facetów, 3 auta, dojechać z Warszawy do Japonii samochodem. Dlaczego to jest wyzwaniem? Przede wszystkim dlatego, że my nie jesteśmy zawodowymi podróżnikami, tylko jesteśmy pasjonatami podróżowania, wyprawowania. Więc dla kogoś, kto ma mało urlopu, jest to wyzwanie, bo jest to po prostu bardzo daleko. Okazuje się to w połowie drogi, kiedy twój czas i twoje dni urlopowe po prostu uciekają jeden za drugim, a okazuje się, że nawet nad bajką nie dojechałeś jeszcze. A co dopiero mówiąc o tym, że trzeba pojechać do Władywostoku, wsiąść na prom do Korei, do Japonii, żeby tam jeszcze pobyć. Po prostu wyzwanie jest to, żeby to zrobić, tego dokonać, bo jest to naprawdę bardzo daleko i dla podróżników nieposiadających 6 miesięcy czasu jest trudno. No, Rosja jest długa, jak ktoś sobie spojrzy na mapę, to zobaczy gdzie się zaczyna, gdzie jest Władywostok. Sama ta odległość robi wrażenie. W sumie zrobiliśmy około 14 000 kilometrów. Robię szaszłyki z szynki parmeńskiej i oliwki. A ty, Marcinku, co robisz? A ja prowadzę od rana. A jeśli chodzi o mnie, ja ciągle jem szaszłyczki, dlatego jestem chyba najgrubszy. Prawie nie prowadzę, ciągle jem szaszłyczki. Takim największym wyzwaniem był po prostu ten dystans i to, że spędzaliśmy w samochodzie po kilkanaście godzin dziennie, odciskało się to fizycznie na naszych ciałach. Cały dzień praktycznie w jednej pozycji. No było to męczące. Najmniej ciekawy był ten pierwszy odcinek z Warszawy do Bajkału, do granicy Azji. To potraktowaliśmy tranzytowo, nie było czasu, stwierdziliśmy, że musimy to przebyć, więc chcieliśmy to zrobić jak najszybciej. Jechaliśmy 3 dni non-stop i udało się pokonać te tam 5-6 tysięcy kilometrów w ekspresowym tempie, żeby móc zacząć prawdziwą przygodę. Dla nas ona się zaczynała od granicy Europy z Azją. Syberia na nas zrobiła takie wrażenie, że jakbym miał ocenić najpiękniejsze 400 km pośród tych 15 000, no to Syberia. Przede wszystkim widoki. No widoki były nieziemskie, to tego się nie spotyka, ja nigdy czegoś takiego w życiu nie widziałem. No druga rzecz faktycznie to poczucie osamotnienia, no ale to kompletnego. To jest kompletna głusza, telefony bez zasięgu. Jazda zwykłą drogą się skończyła, zaczęły się coraz większe trudności, były szutry, były tarki, to się wydaje może, że nie jest kłopotem, ale przejechać 400-500 km po tarce, gdzie wszystko spada, wypada, trzeszczy niemiłosiernie, jest kłopotliwe. Człowiek nawet dobrze nie może się najeść, bo tak góra-dół cały czas, no nie jest to za przyjemne, a takie drogi mieliśmy, chyba rekordowo 600 km taką drogą przejechaliśmy. Odcinki, gdzie przez, nie wiem, 500-1000 km nie widać nikogo, tak, sama Syberia, lasy, tajga. Wiadomo, tam czasami jak rozbieraliśmy obozy, baliśmy się, czy jakaś zwierzyna nie podejdzie, tak typu niedźwiedź. No, sposób nasz był taki, że uruchomiliśmy muzykę, boomboxa mieliśmy takiego na baterię i ten boombox grał sobie całą noc. Jedzenie, jakieś resztki jedzenia odstawialiśmy gdzieś dalej. Offroad się zaczął nawet nie planując go za bardzo, po prostu trzeba było dojechać i okazało się, że dojechaliśmy do jednej przeprawy przez rzekę i okazało się, że rzeka owszem jest, że promu nie ma. Pytam się, czy możemy przejechać przez most, a on mówi, no przez most nie ma, bo go nie ma, promu nie ma, bo go nie ma, nawet jakby był, no to chyba nie macie amfibii, żeby dalej pojechać, więc po prostu i tak dalej nigdzie nie dojedziecie. Więc znowu takimi drogami u nas nazywane za offroadowe, tam nazywane jako drogi do przemieszczania się między wsiami, trzeba było przejechać tam bagatele jakieś 650 km chyba czy 700. Na całe szczęście samochody
wpisały się na medal, dojechaliśmy gdzie chcieliśmy. Z takich ciekawostek to tutaj to może być nawet w formie reklamy. Mamy olej, masło. Pan w sklepie powiedział, że jak w Kamazie się sprawdził, to we wszystkim da radę. Kupiliśmy ten olej, musieliśmy dolewać do mostu z strzykawkami. Po prostu mieliśmy przypadek taki w rzece, gdzie trafiliśmy kamień i pękła główka mostu. Także nie możemy mieć tutaj zastrzeżeń do samochodu, no bo po takim uderzeniu, no to w większości samochodów skończyłoby się pewnie gorzej. Wyciek nie był duży, ale pamiętajmy, że w moście też tego oleju dużo nie ma. Także te wycieki musieliśmy uzupełniać, bo przebiegi były dzienne, bardzo duże. Most się bardzo grzał, no nie było żartu. Szukam kabli, A co się stało? a druga Toyota nie odpala. Awaria? Nie, podłączyliśmy przetwornicę i chyba za dużo żeśmy urządzeń chcieli naładować na raz. Co było największą dla mnie niewiadomą, może dlatego, że byłem też odpowiedzialny za samochody. No nie ukrywam, że bałem się, czy te samochody dojadą. No musimy pamiętać, że to są stare auta, przebiegi tych samochodów nawet nie wiemy jakie są. Ciężko też było ogarnąć te samochody takim niskim budżetem jaki mieliśmy, bo nie byliśmy jakimś teamem fabrycznym przecież, żebyśmy mogli włożyć w te samochody po 100 000. Mieliśmy budżet i te samochody były tak przygotowane, no były, bo były. I tego się obawiałem. Także tutaj jestem dumny po pierwsze z tego, że dojechały, po drugie z tego, że dojechały naprawdę bez żadnych awarii. Zmęczenie pojawia się coraz bardziej, siedzimy na poduszkach ortopedycznych. Kto odpoczywa, ten ma czas na to, żeby leżeć sobie z tyłu, tak jak właśnie Marcin. Od wielu lat trzymamy się tych samych zasad, losowanie, kto z kim jedzie, którym samochodem, to wszystko pozostawiamy losowi, to jest najfajniejsze i to się bardzo sprawdza, nie nudzimy się. Myślę, że bez tego zrobiłyby się w naszej grupie, pamiętajmy, że nas jest 9, gdyby nie losowania, to zrobiłyby się obozy. I system 3 osoby w samochodzie jest najlepszy, nikt mi nie powie, że jest inaczej. Jest pewien relaks w samochodzie, można się z tyłu przespać, odpocząć, zawsze jest ten drugi, który przypilnuje w nocy kierowcę. No i te zmiany co bak, czyli praktycznie co 600 km jest, zegar się zamyka, kierowca, pilot i odpoczynek. Ja w dziale sypialnym teraz mam relaks, przejechałem swoją turę, zamienialiśmy się co bak, teraz mam 2 baki przerwy, wydałem dla kolegów kanapeczki, tutaj Państwo widzą jest Pawlacz, Pawlacz jest bardzo ważną rzeczą, jest to cały Bangladesz, mamy kurtki, bluzy, śpiwory, różnego rodzaju poduszki, ja mam trzymak do okularów i tak sobie z tyłu leżę, podziwiam piękne widoki tutaj tą szybką, odpoczywają mi nóżki, trzymam wysoko i tak sobie 2 baki mijają, a ja w takim relaksie. To w ogóle sprawdza się coraz bardziej za każdym razem. My sami w to nie do końca wierzymy, że tak będzie, no ale działa, polecam. 3 kierowców na samochód, jeden sobie leży, odpoczywa, drugi nawiguje albo tam sobie przysypia, trzeci prowadzi i zmiana. No parę osób się nas pytało, co to jest za beczka, która jedzie z nami na samochodzie od samego początku. No i dzisiaj nadeszła połowa wyjazdu i nadszedł też czas na pokazanie, co to jest, czemu to służy. Ciuchów czystych już praktycznie nikt nie ma. I z tej beczki zrobiliśmy sobie pralkę turystyczną. Pranie podczas trasy. Mamy naszą beczkę, do której wchodzi 3 pary spodni, jakieś 5-6 koszulek, jakieś 15-20 litrów wody. Czasami jak jest coś bardzo już szorstkiego, można dorzucić kamień. Wszystko to wpakujemy, zasypujemy proszkiem, zakręcamy, wrzucamy na dach, przyczepiamy. No i drogi rosyjskie, czy też jakieś tereny inne powodują to, że mamy pranie kilkuetapowe, w ogóle zmiana wody, płukanie na dach, kolejne jakieś 5-6 godzin, czyli po dniu jazdy mamy czyste rzeczy pachnące, kokolino czy tam te inne wszystkie miło wyglądające, miło pachnące. Suszymy i wkładamy na siebie. Codziennie pralka chodzi, działa, po prostu działa. Mała rzecz, taka zupełna bzdura, a jednak swoją rolę spełnia. W zasadzie mamy tutaj pewną wolność. Nie mamy budzików, nie nastawiamy budzika, że musimy wstawać o 7. Nie ma tak, że kogoś ściągamy z łóżka. Po prostu ktoś jest przyzwyczajony jeszcze po swoim tygodniu pracy, że wstaje o 6, ktoś wstaje o 8. Generalnie jak ktoś stanie o 6, to zaczyna robić śniadanie. Taka obozowa krzątanina się zaczyna. Już ognisko płonie, już zaczyna się herbatka jakaś gotować.
robimy śniadanko, no zresztą jest kucharz, który zaczyna też już w tej kuchni tam operować, jakaś jajecznica się robi. Powoli się zbieramy, no ale jak już widać, że jest moment taki, że dochodzi godzina 10:30, 11 powiedzmy, a mamy znowu przed sobą 2000 km do przejechania, no to po prostu kawka, pakowanie. Na początku, parę lat temu było to denerwujące, bo każdy miał jakieś inne oczekiwania, każdy chciał zobaczyć więcej, a nie kumpla, który siedzi w galotach pod namiotem i nic nie robi. A teraz już mamy po prostu, jesteśmy wyluzowani. Nie jechaliśmy w składzie przypadkowym. W przypadkowych składach jeździliśmy na tyle dużo, że wiemy, że to nie ma sensu. Już? Popsułeś mi paletkę. Dobrze, jeszcze raz. Nie, no dobra, no zobaczymy. Jak mnie znaczy, że ją popsułeś. Po 2 tygodniach takiego totalnego Big Brothera na końcu świata, to już przestają być samce alfa czy mistrzowie świata. Po prostu jedziemy razem. Już, dobra, dziękuję. Nie będę się z wami bawił. Dobra, masz, robisz No, dobra, no. No, jedziesz. Chodź. Czasami są głupkowate pomysły i z czego wszyscy się śmieją, więc jest to rozładowanie. I to chodziło. Fajne? Nie, palec już był, wiesz? No dobra, to pięść wystarczy. Pięć, dobrze, no. Nie jest łatwe. Kolega prowadzi. Ruszyliśmy z ostatniego obozowiska w Rosji. Jesteśmy niecałe 200 km przed Władywostokiem. Zmierzamy do celu, czyli Władywostok, gdzie samochody będą odprawione na prom do Korei i do Japonii. Uważam, że wyzwanie jest dlatego, że ciężko znaleźć ekipę, z którą można jechać i spędzić tyle godzin z 2 kolegami, przyjaciółmi w samochodzie. To jest bardzo trudno, żeby znaleźć sobie kogoś takiego, kto Ci nie przeszkadza w jeździe, a stanowi oparcie dla Ciebie. Można porozmawiać o wszystkim, o prywatnych rzeczach, o służbowych, o pracy, o trudnościach życia codziennego. A najważniejsze jest to, że my się lubimy, szanujemy i wszyscy są równi. Nie ma żadnego dyrektora, kierownika. Po prostu każdy ma taki sam ważny głos, dlatego wszystko jest fajne. Jeżeli często było tak, że nawet ktoś miał jakiś inny pomysł, żeby nocować wcześniej albo pojechać całą noc, to nigdy nie stanowi problemu, nawet jak się ma inne zdanie, bo jest wtedy głosowanie i wychodzi, że 7 chciało, 2 nie chciało. To człowiek nie ma takiego w sobie, że znowu nie było po mojemu. Nie, uważam, że jest dobrze, bo 7 chciało, to jest ważniejsze. Jesteśmy ogółem i jak się coś dzieje, to jest nas 9 i tak samo jest przy decyzjach. I to dla mnie jest ważne. Ja uważam, że dzięki temu mogę wyjeżdżać, że jest ta demokracja. To jest może nie najlepszy system na świecie, ale chyba najlepszy znany człowiekowi, żeby demokratycznie podchodzić do wszystkiego. Wtedy jak się z tym pogodzi na początku, to nie ma już żadnych problemów. Przyjechaliśmy po drodze w zasadzie na targ rybny. Są takie rzeczy, których w ogóle ciężko takie Nie coś znaleźć u wiadomo w nas. ogóle nazwać. Jak to nazwać? Zobaczcie, co tutaj w ogóle jest ciekawego. Zobaczcie w ogóle, ile tego jest, jak daleko, ile jest tych różnych rzeczy. 2 może rozpoznałem, dorady i makrele. Japonia jest miejscem zupełnie innym kulturowo, w pewnym stopniu krajobrazowo, na pewno społecznie innym od Europy i reszty świata. Tak wygląda jazda w Japonii. Chcieliśmy ominąć kawałek płatnej autostrady, w związku z tym mamy super widokowo i emocjonujący przejazd. Myślę, że tor uliczny w Monte Carlo jest niczym w porównaniu z tymi dróżkami tutaj. A tak naprawdę jesteśmy w mieście, próbujemy tylko ominąć dojazd autostradowy. Nasze samochody uzbroiliśmy w flagi, żeby widzieli, że jesteśmy przybyszami, ale z drugiej strony bardziej nam zależało na tym, żeby widzieli, żeby uważali na nas. No, nasze samochody na szerokość były takie jak niektóre na długość, więc to w tym ruchu miejskim było zdecydowanie trudne, bo w zasadzie takie samochody to są, można powiedzieć, że autobusy tam już w Tokio, czy gdzieś w Hiroshimie, czy Yokohama. Proszę bardzo. I teraz pojawia się wielkie zadanie, bo pani nie mam pojęcia, co to jest za samochód ten nasz. Czy to jest towarowy, osobowy, dostawczy? Pytają się o nasze tablice rejestracyjne. I co nas tam najbardziej zaskoczyło, przede wszystkim ta czystość na ulicach, na drogach, czyste samochody, ciężarówki, które wyjeżdżające z budowy, one wyglądały jakby wyjeżdżały z salonu. Czyściutkie, te chromy błyszczące, to było dla nas takie pierwsze zaskoczenie. Shibuya, jedziemy sobie do środka, żeby wam pokazać, jak to w ogóle wygląda. Wszyscy idą, każdy idzie w swoją stronę.
A jak to wygląda dookoła? To jest zupełnie inny świat, na jakim żyjemy. Wyjechaliśmy z Rosji, gdzie można było wszystko, był wielki rozgardiaż. Znaleźliśmy się w miejscu, gdzie w kraju, który jest po prostu poukładany, chodzi jak w zegarku. Jest czysto, nie ma jednego papierka na ziemi. No i jeszcze ten ruch lewostronny, te samochody dziwne, no po prostu wszystko zaskakujące. Nie ukrywam, że miałem swój cel pojechać na tor Toyoty, gdzie fabryczne auta Toyoty są testowane. To jest jeden z piękniejszych torów offroadowych, jakie widziałem, przygotowany świetnie. No i sama możliwość, że z samochodami z domu mogliśmy po nim pojeździć, to zostaje na zawsze w człowieku, tego się już nie zapomina. Podróż zaczyna dobiegać końca. Przekazaliśmy samochody do agenta portowego, do agencji portowej. Wstępnie obejrzeli, powiedzieli, że wszystko jest ok. Paliwa nie zostało za dużo, ze środka musieliśmy powyjmować jakieś pojedyncze rzeczy. Także no, na tym etapie kończy się nasza podróż samochodowa. I odchodziliśmy z tego portu, to każdy z nas czuł takie dziwne uczucie, że zostawiamy taką cząstkę nas, tak, z tej wyprawy, zostawiamy te samochody. Jeden dzień mieliśmy zaplanowany, że spędzimy na nogach, tak? Nie mieliśmy żadnego noclegu. Zawsze mieliśmy ten samochód, zawsze ten namiot, zawsze tam można było odpocząć. Właśnie czuliśmy, że straciliśmy tak dom, po prostu dom, tak? Zwiedziliśmy Tokio, tak? No i jak nadszedł wieczór, no każdy mówi, kurczę, gdzie są te nasze samochody? Gdzie są te nasze namioty? Gdzie my będziemy spać? I no może to zabrzmi dziwnie, dla nas po tej wyprawie już nic nie jest takie samo. Spaliśmy po prostu na parkingu. Położyliśmy się na ostatnim piętrze parkingu w centrum Tokio. Nad nami były gwiazdy, chmury, każdy położył sobie plecak pod głowę i no, wszyscy zasnęliśmy po prostu momentalnie. Dla mnie w 100% spełniły się wszystkie założenia przed wyjazdem, czyli pojechać z grupą przyjaciół daleko w nieznane. Warto było, warto zrobić to następny raz i warto pojechać w każde miejsce, pomimo tego, że wyzwanie wydaje się bardzo duże. Myślę, że rodzaj i sposób, w jaki podróżujemy, ewidentnie pokazuje to, że wymaga to gigantycznej akceptacji inności tutaj w tym 9-osobowym gronie. To jest może trochę taki rodzaj terapii, którego nie do końca każdego dnia ma miejsce w naszym codziennym życiu. Tam się dzieją rzeczy, które wydaje mi się, że kilkaset lat temu były czymś normalnym, a tutaj wracamy podczas takich wypraw do takiej, ja już to kiedyś powiedziałem, takiej zupełnej nienormalności. Jest to taka dla nas wszystkich, mogę powiedzieć spokojnie, jest to dla nas wielka życiowa terapia. Fizycznie wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale psychicznie wypoczęci. Tej siły starczyło naprawdę. Do tej pory czujemy jeszcze w sobie tą energię. Energią naładowała mnie moja dziewczyna, która mi powiedziała z łzami w oczach, żebym jej obiecał, że nigdy więcej jej na tak długo nie zostawię. I od razu powiedziałem, że tego jej nie obiecam. I wtedy już pomyślałem, że następny wyjazd przed nami. Niebawem pakujemy się, udoskonalamy samochody i ruszamy do Australii.